Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 6 marzec 2025 rok. No i fantastycznie. I bardzo dobrze, bo przynajmniej nam się to przyda, żeby było. No i cóż, dzisiaj dzwoniła do mnie osoba i właśnie mówiła, żeby, no i racja, ale nie od dzisiaj rozpoczniemy, a rozpoczniemy od soboty, dlatego że tak się mówię z Tadeuszem i będziemy robić poszczególnych kandydatów, bo kandydaci się ostatnio dosyć sporo pojawia i będziemy mieć cokolwiek do roboty. Witam Marię i bardzo się cieszę, że osoby dzwonią do mnie i że czy konsultują mnie. Konsultacje to nie konsultacje, tylko najważniejsze. Nie wiem kiedy, ale już mija 14 lat, tak jak tutaj jestem na YouTubie. Aż zaskoczony jestem, bo znalazłem taki zdmuchnij świeczkę, aż 14 lat. Nie wiem, czy ja faktycznie rozpocząłem to swoje bycie tutaj akurat teraz. Nie wiem, zobaczymy. Ja muszę to sprawdzić, bo przecież to żaden problem pokazać się z tym pierwszym filmem moim, to który bycie i zaistnienie na YouTubie. To były bardzo trudne początki. Faktem, że ja już wtedy prowadziłem chyba rok albo 2 lata, nie więcej chyba. Nie umiem odpowiedzieć, ile telewizji prowadziłem, bo to czas leci. Mnie się wydaje, że to było wczoraj, a to już jest dzisiaj. I przyglądam się tym moim pierwszym filmom, niektóre są faktycznie tutaj takie zapowiedzi, które są nieładne, niepotrzebne, ale nie będę tego likwidował, bo uważam tutaj, że to jest pamiętnik, taki mój życiowy pamiętnik. Mało tego, tutaj są te wypowiedzi, właśnie ktoś tutaj chyba o Lwicy, bo no to przecież to było, ja już nie wiem ile, 15 to nie, 14 lat jestem, ale liczmy, że 12 lat temu, albo może 10 lat temu nagrywałem i jeszcze ktoś to ogląda. I cieszę się, że ogląda, bo przecież tych filmów nawet nie wiem ile jest. Już tyle jest, że nie wiem, 4000, czy 5000, czy 6000, nawet nie wiem. Można by to sprawdzić. Dlaczego nie? No zobaczymy. Bo to też jest dla mnie ciekawostka, ile ja tego napłodziłem i jak to wygląda. Zaraz zobaczymy. Jedno się cieszę, że ta cywilizacja nasza wraca na tory, że to wszystko się dzieje w taki ładny sposób. Znaczy ładny sposób, zaraz Państwu wytłumaczę. Ktoś dzwoni. Zobaczymy. Halo? Witam. Mhm. Chyba nie. Ale mógłbym poprosić albo po 22 telefon, bo teraz mam program. Dobrze? Nie ma sprawy. Dzięki, na razie. Na razie. No właśnie. I to tak jest. Także
Dobrze. Mam tutaj, słuchajcie, no jak są godziny, ja w ogóle w ciągu dnia ostatnio zaraz zobaczymy, jak to wygląda, bo ja nawet nie wiem. Ojejku, w co tu wejść, żeby to zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Mm. No nie, tutaj nie będę podejmował. Albo podejmę i tylko powiem, że program mam. Halo, słuchaj, mam program w tej chwili. Dobrze? A coś poważnego? Dobrze, dobrze, dobra. No, na razie. Pa. I teraz mamy 5000, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. Trzeba by się mocno zastanowić, czy to jest na pewno prawda. Bo tu wychodzi 5700 chyba 50 filmów. Nie umiem odpowiedzieć, dlatego że nie wiem, czy wyliczane są teraz te transmisje teraz na żywo, bo widzę siebie tam, że jestem. Mam nadzieję, że tak. Tutaj jakiś taki bałagan widzę, bo widzę siebie z wakacji. Taki jest jakiś dziwny to wszystko. Bo ja tego nie stabilizuję, po prostu nie układam, to samo się układa. Zresztą dlaczego? Dlatego, że po prostu brak czasu to jest jedna rzecz. Dwa, tak jak zauważyliście, że nie używam, no konkretnie nie używam zaraz wrócę nie używam strony tej, którą miałem, ten Azborowiecki.net. Ja przywrócę tę stronę, prawdopodobnie gdzieś za miesiąc, 1,5 miesiąca będę starał się przywrócić. I zobaczymy dlaczego. Dlatego, że tak, Azborowiecki już nie będzie. Będę tam produkował, ale niewiele, naprawdę niewiele. Dlatego, że tak widzicie, te 5000 filmów już jest, to naprawdę to jest ogromna praca. A teraz, no i rozpocznie się offsetka prawdopodobnie i ja czekam na tego informatyków swoich, tych dwóch, bo Dawid, no z Dawidem inne rzeczy robimy. Po prostu nie ma już czasu na to. Z Darkiem, no robimy jeszcze rzeczy, ale zupełnie jeszcze inne. Także to wszystko jakby nie rozchodzi się, tylko zacieśnia się jak to by nazwać? Nawet ciężko mnie jest odpowiedzieć, jakimi słowami to ubrać. Słuchajcie, muszę odejść, bo kawę zapomniałem. Kawy, a sekundę, za sekundę się pojawię. No, wybaczcie, ale jednak. No, jestem. Zapomniałem zupełnie o tej kawie.
Mało tego, dlaczego zrobiłem kawę, ale, zabrakło wody w kawiarce, także ona musiałem dolać, dlatego mam taką półtorej kawy. Nie wiem, czy nie będzie za mocne, ale chyba nie. Dobrze, teraz, tutaj jakąś szczałkę mam i to mnie się nie podoba. Dobrze, ale tutaj nie widać u państwa tej szczałki. Dobrze, w porządku. I teraz tak, ale, wejdę od nowa do tematu. Ponieważ ta osoba tutaj dzwoniąca prosiła mnie o pana Bartosiewicza, chyba tak to się nazywa, ale tak jak mówię, będziemy to robić nie wiem, pewnie od poniedziałku, ale zaczniemy w sobotę. W sobotę już rozpoczniemy pewne sytuacje, dlatego że musimy wprowadzić państwa, właściwie nie w historię parlamentu polskiego, to nie chodzi o to. Tylko w sposób, jaki my myślimy, w jaki sposób my prowadzimy z sobą rozmowy, w którym momencie żartujemy, a w którym momencie już nie ma żartów, tylko zaczyna być niebezpiecznie. I w tej chwili znowuż po kilku dniach spokoju, czyli po cyklu tutaj działań Stanów Zjednoczonych i parlamentu amerykańskiego, i pana prezydenta Trumpa, i wszystkich po kolei uspokoiło się na świecie. W dodatku wiemy o tym, że korespondencja z panem, który jest bardzo znaczy nie ponoć, tylko jest bardzo niebezpieczny, uspokoiło się. A tutaj nagle nie wiadomo skąd pan Francuz, czyli Wodnikolew, rozpoczął kampanię, co to nie on. Puszy się, w ogóle nie mając pojęcia o niczym i budując przestworza, które są bardzo niebezpieczne. No i mamy odpowiedź cudownego lwa, czyli Turcji, który to lew ryknął całym swoim tym i nie wiem, czy on już nawet nie jest na granicy tej rosyjskiej. Z tym, że trzeba brać pod uwagę, że jest to człowiek, który był tam u Arabów, tak? Tam wiecie, w którym miejscu. A bardzo mi miło, dzięki, to dobrze. I dzięki za to, że się tutaj jest. Także w tym momencie tutaj zaczyna być tak troszeczkę, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że właściwie wracamy do 1939 roku. I właśnie dlatego musimy to zrobić. Dlatego, że musimy poprowadzić państwa, jak szalenie jest delikatna ta sytuacja, którą miałem także w Łódzkim Domu Kultury, ponieważ w Łódzkim Domu Kultury osoba chciała, żebym powiedział dokładnie, na kogo głosować, kogo wybrać. I właśnie tutaj Galaxy właśnie jeszcze raz tutaj, że otrzymałem ten telefon i zwrócenie uwagi na osobę, którą sobie bardzo cenię. Na pana Bartoszewski, tak? Chyba dobrze mówię. Czy Bartoś? Bo ja już głupieję z tym nazwiskiem, dlatego że są dwie osoby. To jest ekonomista z Głównej chyba Szkoły Handlowej, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. W razie czego to poproszę o nazwisko, dobrze? I żebym tutaj nie pomylił, bo ja mam tendencję do przekręcania nazwisk. I teraz, jeżeli w
faktycznie ta osoba tutaj, no to jest jakby w czołówce moich kandydatów, ale teraz druga sprawa, że bardzo późno wystartowała i jakie ma zaplecze. I teraz następna sprawa, którą dzisiaj oglądałem, pana Cejrowskiego kontra nieprzybycie pana Nawrockiego do pana Cejrowskiego i były te dwie panie, które radzę to obejrzeć sobie, bo to jest dosyć dobry materiał. Dlatego że ten materiał będzie obowiązywać przez najbliższe te 4 lata w Stanach Zjednoczonych. I ten materiał będzie obowiązywać to, co wczoraj mówiłem tutaj na temat żywności. Wczoraj czy przedwczoraj mówiłem, bo już w rzeczywistości dlaczego? Dlatego, że prowadzę różne rozmowy w tej chwili z różnymi osobami na bardzo różne tematy i troszeczkę gubię wątek, gdzie ja rozmawiałem z którą osobą, o czym. A ponieważ są to wszystkie rozmowy tyczą się prawie tego samego, no więc tutaj dostaję jakby, powiedzmy, że takiego maleńkiego kłopotu osadzenia siebie, gdzie jestem, w którym miejscu i z kim rozmawiam, ale tutaj staram się podsumowywać zawsze historię dnia i tego wszystkiego, co robię, no bo dla mnie jest to pewien rodzaj pamiętnika, ale także zapisów wideo i tutaj przede wszystkim rozmowy z państwem, ale pod względem królewskiej wiedzy, czyli astrologii. Czyli nie wychodzę poza ramy. Dzisiaj na przykład mamy 2D ryby i panny, no to ta szczegółowość. Ja nie lubię tej szczegółowości, bo ona mnie bardzo denerwuje i właśnie wczoraj rozmawialiśmy o tych jelitach, nie jelitach, no to jest właśnie ta panna, a w dodatku pamiętać trzeba, że to, co zjemy, tym będziemy potem emanować. Galaksy, jak mogę poprosić, to napisz to nazwisko tego pana. Dobrze, jeżeli mogę poprosić. Bo ja mogę zmienić to nazwisko, wolałbym mieć tutaj już na stałe wpisane, zresztą i tak to wszystko zniknie. Ale ja dzisiaj nie przywitałem. Maria, witam. Mariola, ktoś tutaj, no będę musiał odebrać. Halo? Bartoszewicz, wielkie dzięki. Ale w poniedziałek będziemy go robić, dobrze? Dobrze, no dzięki wielkie. Również dziękuję. No to już powiedziałem nazwisko. I właśnie mnie bardzo cieszy, że ta osoba jest, bo robi się wachlarz ludzi poważnych. Ja sobie bardzo cenię pana Brauna, ale no wiecie, jaki to jest człowiek. Znaczy mnie nie chodzi tutaj o pana Brauna, że go nie lubię czy coś, nie, uwielbiam go, tylko uważam, że lepiej, żeby on był personą. Wolałbym go jako takiego człowieka, który stoi obok i właśnie najbardziej by mnie się podobałby, najbardziej bym był za panem Dominikiem, ale jakoś tak, nie wiem, czy dlatego, że nie ma żony, czy tam jeszcze coś i wielka szkoda, że ten człowiek po prostu, no dobrze, że w ogóle jest taka, nazwijmy to młodzież, chociaż to nie jest młodzież, już, ale są to ludzie, którzy naprawdę są bardzo zaangażowani w politykę i mało tego, mają ogromne koneksje z wieloma osobami ze świata. Powiedzmy tego takiego,
rządzącego, no można by było tak powiedzieć, bo jednak tutaj, jeżeli chodzi o pana Dominika, to mnie zaskoczyło jedna rzecz mnie zaskoczyła najbardziej, że pracował przy egzorcyście. Słuchajcie, ja miałem do czynienia tutaj z ojcem Kozłowskim, który zajmował się między innymi, dlatego też odszedł, bo już jest w niebie i od dawna. Ojciec Kozłowski, wspaniała postać, legenda jezuitów, tutaj mszy uzdrawiających tutaj w Łodzi, z której z całej Polski ściągają osoby. Zawsze jest to w ostatni poniedziałek miesiąca, więc coś genialnego to, co wymyślił i zresztą wspaniała postać. Uwielbiałem go, uwielbiała moja córka, zawsze jak byliśmy w kościele, zawsze przechodząc, zawsze ją pogłaskał po głowie i zawsze się pytała dlaczego. A ja mówię, dlatego, że tak lubi. A potem stał się takim dla mnie właściwie człowiekiem, który poprowadził tą całą historię taką, znaczy pokazał odwagę, bo był ojciec Miecznikowski oczywiście, który prowadził Solidarność i to już jest legenda. Ojciec Miecznikowski to jest w ogóle postać niesamowita, a ojciec Kozłowski był czymś innym, czymś chyba bardziej takim niezwiązanym jakby z ruchem wolnościowym, tym, co bardziej z duchowym duchem i był przede wszystkim młodzież. Młodzież, zanim ta studencka przede wszystkim, no trzeba powiedzieć, że szła i no oddał za to swoje życie, bo no, jak to się mówi, egzorcyzmy i walka ze złem jest straszną rzeczą. Jest straszną. Ale to zostawmy tutaj i teraz, jeżeli pan tutaj Dominik właśnie pracował tak, to przyjrzał się chyba najgorszemu, co może być w życiu. Ja nigdy nie byłem przy egzorcyzmach, bo szczerze mówiąc, powiedzmy, że boję się. Na tej zasadzie. Druga rzecz, że na tych targach ezoterycznych, których byłem, nie wiem dlaczego, ale wielokrotnie do mnie młodzież podchodziła, bardzo młodzi ludzie, wyjątkowo młodzi ludzie i pytali się właśnie o to, że dotknęli czegoś. Nie wiem dlaczego. Na takich targach ostatnio co byłem, parę lat temu, podeszły do mnie 3 dziewczyny i zaczęły opowiadać, że chciałyby. No i właśnie wysłałem wtedy nie co ja mówię 3 lata temu, więcej, właśnie wysłałem do ojca Kozłowskiego. I ojciec Kozłowski był mi bardzo wdzięczny, bo rozmawialiśmy na ten temat. Potem w tej chwili, tak szczerze mówiąc, nie za bardzo mam do kogo. Nie znam nikogo w tej chwili, bo jednak jest różnica pomiędzy świeckim egzorcyzmem, a egzorcyzmem, kiedy robi to kapłan. Był taki człowiek w Krakowie i nie wiem, czy nie jest. Nie mogę w tej chwili powiedzieć imienia, ponieważ wyjechał na Ukrainę i tam jest w monastyrze i zajmował się tym, przyjął święcenia kapłańskie. Wspaniały człowiek, który znał tym bardziej ojcowie prawosławni, a już najbardziej unicki Kościół, który no, jest lekko w zawieszeniu jakby takiej tożsamości, ponieważ no, w
wcale się nie dziwię. Oni, ojcowie prawosławni mają większe doświadczenia chyba jednak, z tą stroną, ponieważ, tamte tereny, no to wiecie, to szeptuchy i te szeptuchy występują jakby dzielimy je jakby na 3 barwy, czy białe, szare i czarne. Kiedyś w rozmowie, z ojcem, rozmawialiśmy właśnie, jaka to jest skala. To jest przerażająca skala, bo zmarła taka właśnie szeptucha i znaleziono nadpalone, dokładnie zdjęcia. Nie uwierzylibyście, ile zdjęć. To przechodziło już w grube tysiące. W grube tysiące zdjęć nadpalone. Więc wyobraźcie sobie, jaka to jest skala. Jakie to jest przerażające. I to jest. I teraz tak, czy są białe, czy są czarne, czy są szare, tak? W rzeczywistości właściwie nie ma różnicy. Jedna zarówno jak i białe, tak i te czarne, czy te szare pośrodku, robią to samo. Tylko uzależnione to jest od nich, czy przejdą na tą ciemną stronę, czy są po tej. I tutaj walka ojców prawosławnych, czy chociażby sióstr też zakątnych, te, które są na przykład tam w Suwałkach, nie wiem, czy one się tym zajmują. Akurat nigdy nie rozmawiałem tam, w tamtej części. Rozmawiałem tutaj w tej części Podlasia. I na czym polega to wszystko? Zresztą byłem prawie 2 godziny po chyba telewizji TVN, po programie. Byłem 2 godziny chyba po, a po telewizji polskiej byłem dzień po, bo dzień wcześniej była telewizja polska, potem był TVN, a ja akurat przyjechałem tam, ale bez kamery. Ja jeszcze nawet nie marzyłem. Znaczy, nie to, że nie marzyłem, tylko byłem ciekaw po prostu, jak to wygląda, jak wygląda tutaj dotknięcie osób, które zajmują się właśnie takimi rzeczami. Trafiłem właśnie do ojca. Nie chcę mówić gdzie, i nawet te osoby, które pamiętają tutaj, wtedy była próba odsetki, dzwoniła do mnie taka dziewczyna, która po raz pierwszy chyba w mojej historii pisze ikony i ta ikona jej znalazła się w ikonostasie. To jest niewiarygodne, żeby osoba, w dodatku kobieta, namalowała ikonę i ona znalazła się w ikonostasie. To jest po prostu, to jest jakby cud. Musi być. Dlaczego? Dlatego, że przy pisaniu ikony po pierwsze trzeba być namaszczonym przez Stwórcę. I pisanie ikony jest bardzo trudną rzeczą, dlatego że trzeba znać kanon ikony. I teraz jeżeli się pisze tą ikonę, bo nie maluje się, a pisze, ponieważ jest to zapis biblijny, tylko obrazu. Po prostu obraz staje się Pismem Świętym. Więc jest to wizerunek Pisma Świętego. Dlatego mówi się, że się pisze ikonę, czy zapisuje. I jeżeli przy tej ikonie stanie się jakiś cud, ona wchodzi do ikonostasu. Dopiero wtedy. I musi być to udowodniony cud. I widocznie tej dziewczyny ikona przemówiła. Bo taka jest prawda, ikony mówią. Ja sam zresztą kiedyś tworzyłem ikony i mam nadzieję, że
wrócę tak jak profesor Nowosielski, ale jeszcze na razie nie czuję tego powołania, bo to musi być jednak powołanie, bo trzeba poczuć to. I nie chciałbym malować ikon, co raczej, stworzyć coś na podobieństwo ikon. Czy już dzisiaj mam pewne wzory, już pewne historie, które są i, tutaj kiedyś pokażę ikonę, która jest mandalą, która, która tworzy jakby działania związane z astrologią. Zresztą nigdy jakoś nie spotkałem się z niechęcią jako astrolog w kościele właśnie czy unickim, czy prawosławnym, a spotykam się dosyć często z wyznawcami, czy kapłanami prawosławnymi, czy bo są to kapłani jednak i ogromnej wiedzy. Pamiętam jeszcze poprzedniego tutaj biskupa łódzkiego, zarówno diecezji łódzkiej i gdańskiej, bo tutaj w Łodzi akurat się mieści, na ulicy Piramowicza. Wspaniały człowiek. I poprzedniego też jeszcze pamiętam jako bardzo dawno, jako młody człowiek, gdzie prawie naprzeciw chodziłem przez krótki okres, ale chodziłem do szkoły. No dzisiaj mogę powiedzieć do pani Kuźnikowej. Tam po wyjściu z pewnej szkoły, ponieważ tą szkołę ewakuowano, no więc ja zostałem jakby na lodzie i tutaj mnie przyjęto do tej szkoły i tutaj chodziłem tam. Niedługo, ale jednak jakieś tam wspomnienia są z dzieciństwa i pamięć, kiedy przechodziłem właśnie koło ojca, który właśnie wychodził i szedł do takiej maleńkiej katedry przepięknej na ulicy Glińskiego. Kiedyś chyba nawet pokazywałem w kamerze, przepiękna postać takiego maleńkiego kościółka, cerkiewki, tak, chyba tak to się nazywa, ale nie jestem pewien. Wolałbym używać tych normalnych kościołów, bo jest to chyba świątynia. Dobrze, ale wróćmy do tematu tego dzisiejszego i wróćmy do tych sytuacji, które są, bo o co chodzi w tym wszystkim? Słońce lada moment przejdzie przez Saturna. Zaraz wam pokażę. Czyli dokładnie Słońce się znajdzie tutaj na Saturnie lada moment i od tego momentu rozpocznie się zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Ciekaw jestem, i to jest walka, to co dzisiaj się dzieje między Erdoganem a Macronem, bo to jest walka jednak, kto będzie pierwszy, kto będzie tutaj rozjemcą, ponieważ Macron chce stworzyć, no co tu ukrywać, dla mnie trzecią wojnę światową. I cała Europa ta z panią von der Leyen i z całym tym idą w tym kierunku. Gdzie to jest po prostu przerażające. To jest przerażające, kiedy pan prezydent Trump mówi całkowitym zażegnaniu i udowadnia to, i robi to, i działa w tym. I nawet pan tutaj, który pojechał z Ukrainy, ukorzył się. I nie wiem, kiedy on ma się spotkać. Tutaj żeśmy rozmawiali na ten temat. To jest na godzinach i na dniach. Zobaczymy, jak to będzie, ale tutaj bardzo mnie zaskoczył pan z Turcji. No nie ma gadania, jednak trzeba przyznać, że Turcja jest takim, no to jest druga armia na świecie. To jest jedna z najsilniejsza armia w tej chwili w tej części świata. To nie ma gadania. To oni mogą stanąć sobie i na równi, i oni są
niesamowicie, a zresztą Turcy, to zresztą znamy z historii, tylko i teraz, jeżeli jest ta przepowiednia, nie pamiętam kogo, czy Sybili, czy nie Sybili, to nie jest istotne. I mówi się o tych tureckich koniach, które będą pić z Wisły, i chińskich koniach, które będą pić z Wisły, bo jedna mówi o tym, druga o tym. No to słuchajcie, jesteśmy w czasach wyjątkowo interesujących. Jakiś przepowiedniach. To jest bardziej niż przerażające, bo to było ile? Sybilla ma? Ponad 2000, 2500? Nie wiem nawet ile i Sybilla ma przepowiednia i to działa w ten sposób, no to przepięknie. To przepięknie. I tutaj Tadeusz jest, znaczy nie specjalizuje się, tylko akurat tak się stało, że nie wiem, on miał jakieś zadanie chyba do spełnienia, że zebrać, możliwe, że na jakimś seminarium musiał zebrać te wszystkie przepowiednie i on zna te przepowiednie i ja miałem o tych przepowiedniach też wykład, ale dzięki Tadeuszowi ten materiał podesłał. Tutaj jest gdzieś o tych przepowiedniach, tak delikatnie jest pokazane tam takie obrazki, tylko przesuwane. To było chyba rok temu albo 2 lata temu. Jakoś tak po covidzie, od razu po covidzie, możecie sobie przejrzeć po covidzie, jak pamiętacie, kiedy covid się skończył, to przejrzeć te moje filmy i tam będzie, w którymś momencie będzie, bo ja codziennie produkuję, ale w założeniu. Właśnie tego nie lubię, że to nie jest usystematyzowane, tylko ta systematyka u mnie to by była straszna, bo tam są pogaduszki, na przykład pogaduszki, nie wiem, 300 parę filmów mają, czy 100 ileś, a one są od sasa do lasu, pogaduszki. A skąd to się pomysł? Chyba był taki program lekkostronniczy i oni tak 1, 2, 3, to. I mnie się to spodobało, żeby zrobić tak samo. Żeby nie robić tematycznie, tylko tak sobie 1, 2, 3, 4 i potem to sobie obejrzeć, za jakiś czas przypomnieć, połączyć. To nie wypaliło, dlatego że tak, po pierwsze ich było 2, oni mnie troszeczkę zirytowali kilkoma rzeczami. Akurat tak się stało, że w pewnym momencie miałem do czynienia, znaczy nie ja osobiście, tylko moje środowisko, to, z którym współpracuję. No i troszeczkę im wytłumaczyłem, na czym polegają te zachwyty nimi. No i dzisiaj, no co to ukrywać, to z tego jest tam, nie wiem, czy dobrze będę pamiętał, pan Gonciarz, który właściwie już nie występuje, potem jeszcze tam ktoś, tam był ten pan Paciorek, właśnie on brał w tych lekkostronniczych, tam coś robi, ale to wszystko jest takie dzisiaj bardzo nikłe i już jakby odeszli z planu i o co chodziło? Moi znajomi otwierają różne takie strony działania i tłumaczę, znaczy dokładnie ich prowadzę. Powiedzmy, że jako astrolog. I tłumaczę, że no nie róbcie tego. Nie róbcie tak, tylko zróbcie tak, ponieważ czy ja mam doświadczenie? Nie umiem odpowiedzieć, dlatego że ja prowadzę monotonnie to. Zresztą widzicie, że ja nie zmieniam się. No, zmieniam sobie kamerę, oczywiście ustawienia jakieś, teraz ostatnio tutaj siedzę jak lada moment zmienię, nawet już teraz zrobiłem tutaj sobie takie nowe miejsce, ale nie mam pomysłu na to, powodem co jest. Jest to. No i to jest główny powód, ponieważ bez pokazania kosmogramu, no mogę na kartce pokazywać i mogę z kartki pokazywać, tak jak filmuję, ale to nie jest sposób. Mnie jeszcze bardzo bym chciał pokazywać w ten sposób, że
Ja nie wiem, jak to pokazać w tej chwili, ale to jest możliwe, bo to już robiłem. Tak, żebym mógł pokazać, o tutaj jest Mars, tu jest to, tutaj jest to, a tutaj jest to, a tu jest to, a teraz przesunę wam i teraz pokażę, bo to jest wtedy astrologia. Zresztą to można robić, no ale co to jest za robota? O, to, że pokażę, że Słońce lada moment wejdzie na Saturna, a nie wiem, jak teraz macie telefon. Jak macie telefon i na telefonie, na takim obrazku, na takim, no to co wy widzicie? To zobaczycie ten mały ten kosmogram, no, który nic nie zobaczycie i bzdura na kółkach i to nie jest tak. No, a jak macie już tak, przypuśćmy, na całym tym ekranie ten kosmogram i ja z tyłu, taki bardzo przezroczysty, a w dodatku mogę robić tak, że ja wchodzę i znaczy znikam, no to wtedy jest jakaś interakcja moja, a dla was jakaś działania na percepcję i działania na tym, co nazywamy świadomością i wtedy się utrwala to coś, a bez tego utrwalenia, no ta astrologia, bo to jest tak, jest to wiedza nieudokumentowana zupełnie. Jeżeli te dokumenty jest, to jest ta szafa cała, tutaj tej astrologii takiej dokumentalnej, prawidłowej. Dzięki za tą książkę. Jestem w trakcie czytania i jestem bardzo zaskoczony, że to jest ojciec Liz Green. Także cała rodzina Liz Green to jest jedna wielka rodzina i oni wprowadzili tą astrologię tutaj taką, no powiedzmy, nie taką jak ja nazywam, tą ewolucyjną i niektórzy podpisują się pod tą astrologią ewolucyjną. Nie wiem, ile osób jest wykształconych w tej ewolucyjnej. W ogóle, szczerze mówiąc, nie za bardzo jeszcze rozumiem tej astrologii ewolucyjnej, co to jest ewolucyjna, ponieważ bardziej wolę tą astrologię dynamiczną, którą robi, cały czas prowadzi profesor Leszek Werys, tylko w różnych nazwach. Ekologiczna, taka, humanistyczna. W zależności jaka była polityka, taką prowadził. Ja staram się tą dynamiczną. Dlaczego dynamiczna? Ponieważ wszystko jest w ruchu. Nigdy nie jest takie samo. I dzisiaj, na przykład dzisiaj miałem telefon, że to była postać, która zdawała egzamin. I jak wcześniej, pierwszy raz jak zadzwoniła do mnie, ja powiedziałem, słuchaj, na 2 dni przed, proszę, jeszcze telefon. I powiedziałem tam kilka słów, dokładnie przypomniała ta osoba mnie, bo ja bym w życiu nie pamiętał takich rzeczy, bo nie pamiętam, że spotka kogoś, kto pomoże mu w tym działaniu. I akurat spotkał egzaminatora, którego znał. Czy pomogła mu? Nie, nie pomogła mu, bo on świetnie na blachę wszystko znał i świetnie umiał, bo nawet i teraz na dzień przed, dokładnie na 3 dni przed, powiedziałem mniej więcej, z czego będzie egzaminowany. I bał się tam czegoś i właśnie wylosował jemu właśnie te pytania. I tego się bał, ale zdał. Zdał doskonale, bo przecież to komisja cała była, ale jednak ktoś był i dzwonił do mnie właśnie dzisiaj, powiedział, że mówi, tak jak przewidziałeś, mówi, ten znajomy był, mówi, nawet nie wiedziałem, że on jest egzaminatorem, że w ogóle on takimi rzeczami się zajmuje, ale jednak to i mówi, wiesz co, mówi, wybrałem to, czego się bałem. Mówi, to co w nocy mnie się śniło, że z tego mogę nie zdać, to akurat to wybrałem. Ja mówię, no to dobrze, że w nocy, dobrze, że... I teraz na czym to polega? Nie umiem odpowiedzieć, ale mniej więcej teraz tak. Robię jeden kosmogram, który jest 2 tygodnie wcześniej, czy 3 tygodnie wcześniej.
I wtedy jest inna sytuacja planetarna. Kiedy dochodzimy do tego momentu, kiedy już wracamy do momentu, kiedy jest za 2 dni, to już widzimy energię tego. I tą energię, już nie widzimy tej przestrzeni, która jest do tego czasu, tylko widzimy tą przestrzeń. I to jest ta dynamika, że tutaj widzimy ogromne to spektrum, znaczy to przypuśćmy pomieszczenie, a potem widzimy tylko tą kartkę, gdzie jest co napisane. I tak jest, przypuśćmy, w każdej dziedzinie, obojętnie jakiej. Jeżeli patrzymy się na jakąś przestrzeń z punktu widzenia na przykład 3 miesięcy, widzimy to inaczej i widzimy już, jak się zbliżamy. Dlaczego? Dlatego, że dochodzą do nas inne zewnętrzne wiadomości. I to trzeba brać pod uwagę. I teraz, jeżeli patrzymy właśnie to, co się dzieje w tej chwili, w tej przestrzeni no naszego tutaj, naszej polskości i naszego państwa, to trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że to wszystko, co jest, to właśnie tak wygląda, ale na to trzeba narzucić właśnie tranzyt. I teraz proszę, akurat tak się stało, że osi pokryły się ze wspaniałą rzeczą. I teraz proszę zwrócić uwagę, to Słońce właśnie idzie na to. Ale tutaj ważniejszą planetą jest ten Saturn. Saturn, który, kiedy on będzie? Zaraz wam pokażę. I teraz popatrzcie, jak Słońce idzie, jak pomału idzie Saturn, bo ja idę dniami, nie chcę tak, żeby tak szybciutko. I teraz zaraz zobaczymy, Saturn i zaraz zobaczymy, czy Saturny są w koniunkcji. Proszę, 0 stopni. 0 stopni mamy, to jest 14 maj 2025. Musimy zobaczyć, co będzie 14 maja 2025 roku. Jak będzie to wyglądać? Saturn na Saturnie. Co to oznacza teraz? Kiedy Saturny się spotykają, kiedy są blisko siebie, to jest wszystko to, nazwijmy to w prostacki sposób, tabula rasa. Jest to tabula rasa. I od tego momentu rozpoczynamy nowe życie. Właściwie nie powinienem tego powiedzieć, bo tak jak mówiłem na spotkaniu w Łódzkim Domu Kultury, że to jest bardzo niebezpieczne, ale jeszcze jedna rzecz. No trudno, trzeba coś powiedzieć, żeby było ciekawie, żeby było interesujące i żeby było mądrze. Co to znaczy tabula rasa? Zmiana kompletnie wszystkiego. Pytanie, czy na dobre, czy na złe? A skąd ja mam wiedzieć? Ja liczę na dobre. A czy będzie na złe? A dlaczego nie? A ile to jest do tyłu? No to sobie zaraz zobaczymy. Teraz pojedziemy sobie do tyłu i zaraz zobaczycie, jak będzie ciekawie. I bierzcie kartki, bo ja na pewno nie będę brał żadnej kartki, bo mnie zaraz szlak trafi. Przepraszam za słowo, ale ja innego nie znam. No to jest mniej więcej ta data. To jest 96 rok. 96 rok. Możemy pobiec sobie znowuż do tyłu.
Dobrze, no to jest 1966 rok. 66 może nie, może trzeba. Zaraz zobaczymy. Nie, no 66, tak. Jeszcze pojedziemy sobie do tyłu. I następnie mamy 37 rok. O Boże, wy nie widzieliście tego. Boże. Dobra, będziemy wracać. No widzicie, to jest to, jak nie ma kogoś, ja tutaj tak się przyglądam, ja sobie wchodzę i tutaj wam opowiadam. Dobrze, mamy ten 37 rok i będziemy szli do przodu. Albo może pojedziemy lekko do tyłu. Dobrze, pojedziemy lekko do tyłu rok. Do tyłu pojedziemy, bo ten 37 to może coś wyjaśni. Zapisujcie sobie te lata, bo to dla was jest zabawa, a nie dla mnie. Ja tam kiedy indziej to robię. No to jest mniej więcej ten 1908 rok. Można lekko no tak. A, za daleko poszedłem? Dlaczego tak skaczę? No tak, to jest 1908 rok. I teraz jedziemy sobie 908 rok macie jako ten ostatni. Żeby was już zdenerwować. To jest 1878 rok. To czyli ta najstarsza data, już nie będę cofał się dalej. Pójdziemy do przodu już teraz, bo naprawdę tutaj stracimy tylko czas. Tutaj jesteśmy. No nie jest tak super dokładnie, ale tutaj by trzeba tygodniami chyba jakaś. To jest ten 908 rok. Teraz jedziemy do przodu. To jest ten 1937, ale to on chyba będzie 7. Tak, 1907, tak. 37 rok. I teraz jedziemy do przodu znowuż. Mniej więcej jesteśmy. To jest 67 rok. No i macie wszystkie daty. Ja już nie będę teraz ganiał do tych dat po kolei, ale macie dokładnie, możecie albo obejrzyjcie jeszcze raz ten film i sobie spiszcie te daty i będziecie, wejdźcie w Wikipedię, zobaczcie i dokładnie będziecie wiedzieć. To jest na zasadzie tylko jednej planety, a można brać na przykład jakiś układ. Tylko musi być wydarzenie. I teraz z którego wydarzenia będziemy robić? Czy na przykład
Kiedy by na przykład założenia Erdogan stanął na granicy, byśmy mieli dokładną godzinę granicy i można Saturna sobie z Księżycem zrobić. Dlaczego z Księżycem? Właśnie o tym rozmawiałem tutaj z naszą galaksy, o tym, że Saturn i Księżyc to są właściwie te same planety. Dlatego, że Saturn tranzytujący i Saturn progresywny robi te same ruchy w tym samym czasie. Dlatego się mówi na przykład te 7 lat nieszczęścia, czy coś tam, że Księżyc budzi w nas jakieś tam lęki. Saturn też jest lękiem przed egzaminem, przed tymi rzeczami. I teraz sobie popatrzcie, jeżeli bierzemy ten Księżyc, który teraz jest, bach, bach, Saturn, i teraz go powtórzymy w ten sam sposób, możemy zrobić inaczej, możemy zrobić na kwadraturę. Możemy zrobić kwadratury do tego wydarzenia. Tutaj zrobiłem same koniunkcje, ale możemy opozycję zrobić i zrobić te same odległości, albo Księżyc w tych samych punktach. Rozumiecie? Księżyc stoi w tych samych, bo on jest szybki, Księżyc jest bardzo szybki, Saturn jest wolniejszy, ale w tych samych punktach i zobaczyć wtedy daty. I mamy dokładne daty i wtedy w jakiejś tam Wikipedii, czy w tym, Boże, czy ja tu mam? Nie mam tych książek. Mam zupełnie gdzie. W tablicach historycznych. Jeżeli teraz znajdziecie to w tablicach historycznych, wszystko macie. To samo, co kolega wczoraj się mnie pytał o panią Konarzewską i pokazywałem te tranzyty. Tak samo korzystamy. Tak samo korzystamy czy z pani Konarzewskiej z tablic historycznych. Że oczywiście, że nie przeczytamy prawdy, tylko musimy wywnioskować. I wtedy tylko 2 słowa czy 3 słowa z tego roku, z tamtego, owego, 10. I mamy. Podoba wam się? No i właśnie tutaj Ania napisała, że nie wierzy w przepowiednie. No to nie wiesz. Tylko to, co robię, to są właśnie przepowiednie. To, co teraz wam pokazałem, to są przepowiednie, historyczne przepowiednie. Planety są tak ustawione i to są właśnie przepowiednie. Tylko że trzeba patrzeć w Nostradamusa, trzeba patrzeć. Casey, śpiący prorok, jest geniuszem. Jest genialny. Nasz ksiądz Klimuszko. Jest to rewelacja. I teraz, jeżeli się nie wierzy, to się nigdy nie dotknęło tych przepowiedni. Nigdy się nie sprawdziło tych przepowiedni, a tych przepowiedni jest mnóstwo. I trzeba tylko umieć je czytać. I trzeba zobaczyć, kto mówi. Baba Sanga, chyba tak to się nazywa, chyba tak się mówi na nią. Baba Sanga, czy jakoś tak dziwnie się mówi. Ona. Oczywiście, że te przepowiednie są z jednej strony przepadają i nikt nie pamięta o nich, a wiersz Słowackiego o papieżu to jest lipa? Przecież on to napisał. Przecież to jest jawny Jan Paweł. To jest niemożliwe, żeby to pasowało do kogo innego. Wtedy, w tamtych czasach był to Wiański, była cała grupa, zresztą Piłsudski, Osowiecki. Osowiecki był wyjątkowy i było mnóstwo tych osób. I dzisiaj też są, nawet wśród nas, nawet nie wiemy o tym, że są, tylko po prostu boją się, nie ujawniają się, bo są wykorzystywani zupełnie do czegoś innego. Bardzo niebezpiecznych rzeczy. I tutaj to nie jest wiara, to jest nad tym rosyjskie szkoły i amerykańskie szkoły. Amerykańskie szkoły teraz ostatnio zbastionowały to, ale przejęły instytuty. Rosjanie czy to trzymają po pierestrojce, była taka troszeczkę, ale oni, no to jest
A1, A2, A3, A4. Przecież to jest lekarz, który jest najbardziej znany i najbardziej uznany na świecie. Czarownik od mas społecznych. Jeżeli ktoś popatrzy, mówi: ha, 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 no to ha, 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 ha. Wałęsa chciał przeprowadzić, każdemu dać po 1 000 000 złotych i by skończyło się to tak, że każdy by miał 1 000 000 złotych i co by zrobił, to by zrobił. No i co się stało? Co zrobiono? Przecież to samo zrobiono. Tylko rozdano nam jakieś tam boniki, zamieniono i zrobiły się kulczyki, nie kulczyki i to tamto dziesiąte. No i macie, dokładnie. Tylko nie wy, tylko ktoś. A on chciał to zrobić. A kto to zrobił? A jak to nie A1, A2, A3, a Polska śpi? Ktoś mu zapłacił za to. Potem był u Żylinowskiego, był doradcą Żylinowskiego. Co narozrabia Żylinowski, to źle? Źle mu się powodziło? Cały czas był. Cały czas był w parlamencie, w Dumie rosyjskiej i cały czas bruździł, czy na nas, do nas, czy wszędzie. No przypomnijcie. I to są właśnie przepowiednie. To są te przepowiednie, które na przykład, ale u nas mnóstwo osób. Możemy brać pod uwagę. W tej chwili nie jestem przygotowany tak, żeby sypnąć przepowiedniami po kolei i przeczytać, ale tego jest mnóstwo i są fantastyczne. Bo my znamy Nostradamusa, znamy to, tamto, dziesiąte, ale tak dokładnie? Jest bardzo dokładne, są przepowiednie i są zbierane przez Watykan, przez Stany Zjednoczone, Rosjanie, a chociażby ta przepowiednia Rasputina w stosunku do carskiej rodziny. Przecież jednak tak się stało. Tak jest. I mnóstwo takich przepowiedni jest. I teraz, jeżeli patrzymy, to co mówiłem o tych szeptuchach, które zdejmują te wszystkie klątwy, nie klątwy rzucone, to istnieje, tylko czy się wierzy w to, czy się nie wierzy, to nie jest istotne, czy się wierzy, czy nie. Tylko czy jest ona, czy nie jest ta klątwa, czy się zdejmie, czy się nie zdejmie. Czy jest ten wymiar, w którym my go nie widzimy, czy jest ten wymiar. O tym będziemy rozmawiać, bo w setce będę rozmawiał z osobami, które powiedzmy, że wiedzą o tym albo dużo wiedzą o tym. Ja tym się nie zajmuję, bo nie jest to w mojej gestii. Uważam, że wystarczy mi astrologia, ale z takimi rzeczami się spotykałem od dziecka, od małego dziecka. Bo moja mama miała na tym punkcie, jak to się mówi, hopla, to jest raz. Dwa, że to znaczy środowisko, które było zafascynowane takimi rzeczami. I nie wiem, czy spotkam tą osobę jeszcze raz, moją uczennicę, czy ona pokaże, czy pożyczy mi to zdjęcie, w którym ja prawie mając tam ileś lat, bawiłem się z chłopakami i ona pokazała tą postać, gdzie całe środowisko, które było uczniów, mało że nie zemdlało, bo ja o tym powiedziałem, ona wyjęła to spokojnie ze swoich zbiorów zdjęć i pokazała właśnie. Nie była zdziwiona, ja też nie byłem zdziwiony, bo ja wiedziałem, co robię, ona wiedziała, o czym ja mówię i właśnie to na tym polega, że tutaj nie ma co wierzyć czy nie wierzyć, trzeba być w tym środowisku, trzeba być i czasami przyglądać się bardzo sceptycznie, bo to nie jest tak, że ach i och i lękać się. Nie, to jest tylko sprawa, czy wchodzę w to, czy nie wchodzę w to, czy się bawię tym, czy się nie bawię. Zabawa z tym jest bardzo niebezpieczna. Bardzo niebezpieczne. Całe ośrodki psychiatryczne są pełne tych ludzi.
I bardzo często są to ludzie tylko wyłącznie ustawieni właśnie w ten sposób, a nie ustawieni psychicznie. Tylko coś zobaczyli i są po prostu opętani. I z tego, czy można? Oczywiście, że ktoś potrafi. Też to tak samo działa hipnoza. Też spotkałem dziewczynę, która była po 10 latach obudzona, gdzie przed maturą, dokładnie na pół roku przed maturą, jej kolega się zaczął z nią bawić i ją zaczarował. Nie zrobiła matury, przez równe 10 lat rodzice jeździli po wszystkich lekarzach, po wszystkich kompletnie. I wreszcie trafili ci rodzice na człowieka, bo przecież córka jest i zrobił tylko tak i obudził ją. Ona nie wiedziała w ogóle, gdzie jest. Prosta rzecz, tylko trzeba wiedzieć jak i się bawić. Więc można tak. Wiele sposobów jest. I tutaj to też jest pewne zagadnienia, które trzeba brać pod uwagę. Gdzie trzeba wiedzieć jak i mieć te mechanizmy, te mechanizmy są bardzo trudne do określenia i naprawdę ja chylę czoła przed osobami, które mają taką wiedzę. I to są osoby o wyjątkowej kulturze. I czasami nawet tutaj trzeba przyznać, że z wieloma fakultetami to nie są osoby, które są tam, co to z Ciemnogrodu pochodzą. Nie, to są osoby, które czasami mają sporo tych fakultetów. Te, które spotkałem, kilka takich osób, to miały przynajmniej 3 albo 4 fakultety. I pełne, nie tam jakieś robione, takie jak to teraz przez 2 lata. Nie, tylko normalne studia skończone. Jeden kierunek, drugi, trzeci, czwarty. Dlaczego? Dlatego, że zgłębiają wiedzę. Chcą wiedzieć. I takich osób jest mnóstwo bardzo ukrywających się. Bardzo ukrywających się. A czasami są osoby, które boją się same siebie, co jest straszną rzeczą. Zresztą z taką osobą spotkałem kiedyś taką panią, której robiłem kosmogram w Warszawie. I wyraźnie powiedziałem, ale wie pani, pani ma 3 fakultety? Ona się tak spojrzała, mówię, skąd pan wie? A ja mówię, a do kogo pani przyszła? A no tak. Ja mówię, no tak, ale ma pani prawo, następnie jakieś dziwne prawo i jeszcze jedno prawo. A on mówi tak, 3 fakultety skończyłam. Faktycznie. Pełne studia, mówi, skończyłam, tak. Ja mówię, i co? A teraz pani 4. fakultet robi? Ona tak się spojrzała, mówi, a jaki? A ja mówię, no, przechodzi pani na drugą stronę lustra? I ta osoba już w bardzo poważnym wieku złapała mnie za rękę i mówi, dziękuję panu. Bo myślałam, że już odchodzę psychiatrycznie. Nie, po prostu już zaczynała widzieć tamten świat. Jak ktoś oglądał 13 piętro, ten film, to będzie wiedział, o co chodzi. Bardzo proszę, obejrzyjcie ten film 13 piętro. Tam to jest film, który jest w Anglii, w przestrzeni komputerowej, ktoś się porusza i to jest świetny film o czasach, zmianie czasu. Jak możecie, wtedy wam otworzy oczy, bo Matrix jest dobrym filmem, ale to nie jest to. To nie jest to. 13 piętro jest zupełnie innym filmem, bardzo podobnym, ale bardziej konwencjonalnym i bardziej pokazującym tym, że możemy przechodzić. Zresztą tym się zajmuje notabene buddyzm. W buddyzmie też to można zrobić, ale w naszym chrześcijaństwie też to jest. Też to jest. Tylko trzeba w odpowiedni sposób się nastroić i odnaleźć. Także stajemy się wtedy po prostu postaciami, które są.
I to nazywamy, bardzo często nazywamy to spirytyzmem. Co jest prawdą, nie jest prawdą. To jest metafizyka i dzisiaj fizyka kwantowa już to udowadnia. A takim przywódcą, to co ja nazywam, jest ojciec Pio. I tutaj nikt więcej, nie potrzeba nikogo więcej. Ojciec Pio naprawdę to wszystko wiedział, znał i umiał to zrobić. I po prostu dar. Słuchajcie, będę uciekał, bo już jest 22, ja jutro mam, no wiecie co jest jutro, jutro jest pierwszy piątek miesiąca. I pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważny dzień dla każdego, kto wie, o czym mówię. No i słuchajcie, bądźcie z Bogiem, trzymajcie się. I fantastycznie, że jesteście i bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście i za to, że dzwonicie i za to, że no, dzięki Wam jestem tutaj. Bo jakby nie było tyle lat, te 14 lat, to już prawie cały Saturn. I Saturn przechodzi tam też. To jest połowa Saturna, przepraszam, połowa Saturna. Ale 2 Saturny to już jest coś. Po 7 lat liczymy na to, 7,5 roku, także 14 lat saturnicznych. Ja muszę teraz zobaczyć, po prostu czy zrobię film o tym? Chyba nie, bo to nie jest aż tak ważne, ale 14 lat tutaj to jest kawał czasu. I chciałbym jeszcze te 14 lat pobyć tutaj i żeby kto inny przejął to. Może ktoś do biblioteka, bo ta wiedza nie może zniknąć, dlatego że ta wiedza jest przepiękną wiedzą, tylko trzeba ją umieć zreferować. Jak ktoś chce wejść na wyższy poziom, to zapraszam do Carla Gustawa Junga. Tak, Carl Gustav Jung i nie znalazłem nikogo wyżej, ale możliwe, że jest. I to, co tutaj to są wszystko znajomi Carla Gustawa Junga. To jednak tak, jednak to wszystko to jest to samo grono. I szalenie się cieszę, że intuicyjnie po prostu, i tutaj dzięki Sun też, akurat nie widzę Sun, tutaj te książki są, i tutaj no, łatwiej się szuka siebie. Łatwiej się szuka siebie i bardziej łatwiej się odkrywa ten świat zaczarowany. Trzymajcie się. Dobranoc, z Bogiem, do jutra. Do 21.